Witam o poranku. Dlaczego cena benzyny jest taka ważna? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, zachęcam tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. I przypominam także, że jutro o godzinie 18:30 będzie nasze następne spotkanie w kawiarni Agere Contra poświęcone inwestowaniu na kryptowalutach. Zapraszam do tego, żeby spotkać się osobiście w tej kawiarni w centrum Warszawy. Zaczynamy! Dlaczego cena benzyny jest taka ważna? Zaczynamy ten materiał od wykresu pokazującego zachowanie ropy Brent i WTI na kilkanaście dni po tych decyzjach OPEC Plus dotyczących obniżenia produkcji ropy naftowej. Widzimy, że to wybicie, ruch w górę jest trwały, utrzymuje się w okolicach maksimum wcześniejszego górnego ograniczenia konsolidacji, w okolicach średniej 200-sesyjnej na wykresie dziennym. Dlatego też widzimy, że ten wpływ tej decyzji jest znaczący i faktycznie rynek na to reaguje. Na następnym wykresie widzimy, jaki jest wpływ zachowania ceny benzyny na oczekiwania inflacyjne. I jak można było zobaczyć podczas piątkowej sesji, rynek przejął się oczekiwaniami inflacyjnymi na rok do przodu, które są wykazywane przez wskaźnik zaufania konsumentów Uniwersytetu Michigan. Bardzo znaczący wzrost oczekiwań co do inflacji na rok do przodu był powodem konsternacji i zaniepokojenia się rynku o perspektywy dla rozwoju sytuacji i widzimy, jak bardzo duży jest faktyczny wpływ zachowania ceny benzyny na to, jak odczuwają perspektywy tego, co się ma wydarzyć zwykli konsumenci. Na następnym wykresie widzimy to przełożenie już na tym prostym modelu, który pokazuje zachowanie ropy naftowej względem średniej dla całego miesiąca i inflacji konsumenckiej. Gdyby się okazało, że dane za kwiecień są publikowane dzisiaj, to ewidentnie średnia cena miesięczna cena ropy naftowej jest wyższa niż pod koniec marca. Dlatego też ten prosty model wskazywałby faktycznie, żeby inflacja poszła w górę. Dlatego też im dłużej będzie się utrzymywała cena ropy naftowej na tych poziomach, bądź też będzie wyższa, tym gorzej dla perspektyw inflacyjnych i oczekiwań inflacyjnych. Dlatego to działanie, które miało miejsce 2 tygodnie temu, było takie znaczące i faktycznie rynek zaczyna się tym przejmować, bo elastyczność dopasowania się oczekiwań inflacyjnych względem zachowania ropy naftowej jest takie duże. Pytanie teraz, czy Amerykanie pozwolą sobie na jakieś działanie, które będzie prowadziło do spadku cen ropy naftowej, czy też nie? I będziemy oczekiwać na to, jaki będzie wpływ i przełożenie zachowania ropy naftowej na faktyczne już zachowanie inflacji. Na następnym wykresie widzimy jeszcze bardziej, jaki jest wpływ teraz zachowania ceny ropy naftowej i ceny futures na diesla i względem tych oczekiwań inflacyjnych, które były wczoraj, czy które były w piątek pokazane przez wskaźnik zaufania konsumentów Uniwersytetu Michigan. Dlatego też pytanie jest, czy ten impuls jest uzasadniony i czy ten prosty model będzie faktycznie funkcjonował. Na następnym wykresie widzimy już zmianę oczekiwań co do przyszłości stóp procentowych i te dane, które w piątek poznaliśmy, zdecydowanie wpłynęło na oczekiwania inflacyjne, na oczekiwania co do przyszłej stopy procentowej, ponieważ w rynku pojawiła się jedna cała podwyżka stóp procentowych i wyparowała druga obniżka stóp procentowych pod koniec tego roku. Natomiast rynek cały czas wykazuje, że do końca tego roku będzie jednak jedna obniżka stóp procentowych. Dlatego też mamy następny wniosek, jakie jest silne przełożenie zachowania cen węglowodorów, ropy naftowej na to, jakie będą przyszłe stopy procentowe. I widzimy, że cały czas rynek traktuje inflację, że ma ona charakter podażowy, a nie popytowy. Następny wykres pokazuje przełożenie się
wydarzeń na rynku obligacji, czyli całej krzywej dochodowości względem poziomów sprzed tygodnia i widzimy podwyższenie oczekiwań, czyli zwiększenie szansy na dalszą podwyżkę stóp procentowych i oddalenie perspektywy, że będzie pod koniec tego roku druga obniżka stóp procentowych. I ten tydzień wygląda na to, że będzie walką między tymi dwoma oczekiwaniami i rynek będzie musiał się do tego dopasować. Rentowności amerykańskich obligacji sięgają znowu okolic 3,50, czyli średniej 200-sesyjnej. Punktowo ją testujemy, atakujemy, dlatego też wydarzenia te będą miały miejsce wkrótce, będą miały takie duże znaczenie. I pamiętamy, jak bardzo teraz rośnie koszt obsługi długu w Stanach Zjednoczonych i zbliża się on do 800, już nawet przekracza poziom 800 miliardów dolarów. Tyle Amerykanów kosztuje obsługa długu. Na następnym wykresie widzimy, że te wydarzenia, które miały miejsce w piątek, doprowadziły do powrotu ceny kursu euro-dolara w okolicy średniej 200-sesyjnej, plus do tego, żeby znowu w grze był poziom 1,10. Nie udało się trwale pokonać tego poziomu, czyli ten poziom cały czas jest w grze. Więc jeżeli też te oczekiwania co do przyszłych stóp procentowych będą wykazywały tendencję ku bardziej jastrzębiemu podejściu banku centralnego, więc prawdopodobnie amerykański dolar będzie cały czas walczył o ten poziom. Do Fedu mamy jeszcze 2 tygodnie, dlatego też być może rynek nie będzie chciał podjąć decyzji ostatecznego wyroku co do losów tego poziomu w oczekiwaniu na to, co się wydarzy po Fedzie i jaka będzie decyzja, jak będzie ją teraz wtedy rynek musiał zinterpretować. W poprzednim tygodniu jakie było pozycjonowanie dużych graczy, gdzie dodawano, gdzie dodawano krótkie pozycje, gdzie dodawano netto długie pozycje. Widzimy, że długie były cały czas dodawane do euro. Były one także dodawane do meksykańskiego peso, natomiast netto krótkie pozycje były dodawane do kanadyjskiej waluty, były dodawane do indeksów giełdowych na Wall Street. Widzimy, jak bardzo mocno rośnie zwiększała się wartość netto krótkiej pozycji dla indeksu Standard & Poor's czy też dla Nasdaqu. Indeksy giełdowe na Wall Street w piątek doprowadziły do tego, że cała tygodniowa świeca ma charakter prowzrostowy, ale nie udało się utrzymać tygodniowych maksimów. Będziemy cały czas walczyć o ten poziom 4100 punktów i poziom 4200 cały czas także jest w grze. Jestem ciekawy, czy te nastroje dzisiaj o poranku w Europie będą podobne jak te w Stanach Zjednoczonych, bo gdyby patrzeć przez pryzmat tego, jak zachowują się giełdy azjatyckie, to widzimy, że Japonia raczej ma ochotę na wzrosty. Mamy wzrosty także w Chinach. Dlatego też moim zdaniem lekki optymizm może być widoczny, ponieważ euro-dolar cały czas jest na wysokich poziomach i z tego też powodu spodziewam się, że europejskie indeksy giełdowe będą zachowywały się lepiej niż te w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj najciekawsze dane makroekonomiczne poznamy o godzinie 14:30. Będzie to wskaźnik New York Empire. Będziemy patrzeć także na te składowe, które tworzą ten wskaźnik. Wskaźnik odnosi się do kwietnia, więc to są najbardziej bieżące dane makroekonomiczne. Dlatego też będziemy obserwować, czy też wydarzenia z ostatnich dni przekładają się w jakiś stopniu na wskazania tych pierwszych kwietniowych danych makroekonomicznych. Obserwujemy Bitcoina, który walczy dzielnie o poziom 30 000 dolarów. Tutaj na razie nic się nie zmieniło. Cały czas mamy do czynienia z konsolidacją na tym psychologicznym poziomie, ale kształt świecy tygodniowej faworyzuje scenariusze prowzrostowe. Jednak także negatywne nastroje na giełdach papierów wartościowych na Wall Street przekładają się na lekkie zatrzymanie tutaj tendencji wzrostowej na tej najbardziej popularnej kryptowalucie. Jeżeli amerykański dolar będzie się umacniał, a rentowności pójdą w górę, to jest to zagrożenie dla ceny złota. To, co zaczyna niepokoić byki, to kształt górnego cienia
tygodniowej świecy, ponieważ nie udało się utrzymać blisko poziomów maksymalnych. Dlatego też rośnie znaczenie poziomu $2000, który jest poziomem odniesienia, punktem równowagi. Każdy spadek poniżej będzie sygnalizował możliwość dynamicznego ruchu w dół, ale każde utrzymywanie się powyżej, im dłużej będziemy powyżej $2000, tym większa presja na to, żeby je ostatecznie pokonać, te maksima wszechczasów. Wiele zależy od zachowania amerykańskich obligacji i zachowania amerykańskiego dolara. To, co sprzyja bykom na cenie złota, to osłabienie amerykańskiego dolara oraz także spadki rentowności amerykańskich obligacji. I to, co także będzie dzisiaj niezwykle istotne, to zachowanie ceny miedzi, która w piątek dokładnie zaczęła znowu walczyć o tą linię trendu spadkowego, która ma kilka miesięcy historii, więc poziom $9000 cały czas jest w grze. Niestety konsolidacja może mieć cały czas miejsce, ale im dłużej utrzymujemy się nad poziomem $9000, tym większa szansa na także atak popytu na ryzyku na innych klasach aktywów. Jeżeli dzisiaj wrócimy nad poziom 4,66 na euro złotym, to te negatywne sygnały mogą przełożyć się także na zachowanie aktywów krajowego złotego. Natomiast moim zdaniem silnie rośnie prawdopodobieństwo, że będziemy świadkami przełamania tej 3-letniej linii trendu wzrostowego widocznej na wykresie, a to będzie zwiastunem, że kapitał napływa do naszego kraju i chce kupować polskie aktywa, przede wszystkim polskie obligacje, a w dalszej kolejności polskie akcje z indeksu WIG20. Kapitał zagraniczny bardzo lubi te przede wszystkim duże spółki na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, więc zadanie w tym tygodniu dla popytu na polskiego złotego jest utrzymać rynek poniżej poziomu 4,66 na euro złotym i 4,26 na dolar złotym. Z danych makro poznamy o godzinie 14 marcowy wskaźnik core inflacji dla naszego kraju. Będziemy świadkami prawdopodobnie wzrostu wskaźnika, ale od tempa tego wzrostu będzie uzależniona interpretacja tych danych makroekonomicznych. Im słabszy wzrost, tym lepiej dla popytu na ryzyko i oczekiwań co do przyszłych stóp procentowych. Będziemy je obserwować na rynkowej stopy procentowej, czyli polskich obligacji 10-letnich, które starają się wybić z miesięcznej konsolidacji, która na bardzo nikłej zmienności jest obserwowana od bardzo wielu dni. Poziom moim zdaniem 4,20 jest pewnego rodzaju punktem odniesienia, ale jak widzimy, rynek jakoś tak się nie kwapi ani do ruchu w górę, ani do ruchu w dół, ale najciekawsze teraz wydarzenia dzieją się na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, która nie w 100% zdyskontowała wczoraj piątkowe zachowanie indeksów giełdowych na Wall Street. Dlatego też może być sytuacja bardzo wyraźnie zmieniła się na prowzrostową, ponieważ udało się utrzymać poziom 1800 punktów i przebić linię trendu spadkowego o 3-miesięcznej historii. Dlatego też moim zdaniem z technicznego punktu widzenia otwiera się przestrzeń do ataku na maksima tegoroczne i średnią 200-sesyjną. Jednak teraz zadaniem popytu jest utrzymać nad poziomem 1800 punktów. Jeżeli tak się wydarzy, to każda kolejna godzina będzie sprzyjała, żeby jeszcze bardziej prawdopodobny stawał się ten scenariusz zakładający dalsze wzrosty. Ja osobiście spodziewam się dalszych wzrostów indeksu giełdowego i ataku na te ostatnie maksima. Także dlaczego cena benzyny jest taka ważna? Widzimy, jakie jest przełożenie zachowania ceny ropy naftowej na giełdach, ceny benzyny w Stanach Zjednoczonych na oczekiwania inflacyjne na te perspektywy co do stóp procentowych i te perspektywy na różnego rodzaju inne aktywa związane z ryzykiem. Taka zależność została przedstawiona w tym materiale. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I przypominam, że jutro o godzinie 18:30 w Warszawie, w centrum Warszawy, w kawiarni AGR Contra będzie następne spotkanie na żywo ze mną, gdzie będę miał przyjemność porozmawiać na temat tego, jak zarabiać na Bitcoinie w czasach kryzysów, w czasach dużej niepewności. Zapraszam fizycznie, zapraszam do Warszawy, zapraszam na spotkanie ze mną, zapraszam na piwo. Dziękuję, do usłyszenia, życzę dzisiaj dużej dodatniej stopy zwrotu i pozdrawiam.